Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy już wiosnę, mam nadzieję, że uśmiechy na twarzy się już pojawiły. Jest piękne słoneczko na moim filmie, czasami słychać śpiewające ptaszki, więc mam nadzieję, że Was zachęcę do oglądnięcia filmu i zobaczenia, czy Wam się podoba taka torebka. No ja właśnie Wam dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobić takie etui na telefon. Trochę coś jak nerka, trochę coś jak mini torebka. Coś, co po prostu mam szybko założyć, zabrać telefon, klucze i wyjść z domu. Mam nadzieję, że tego typu torebki Wam się też również podobają. Tak ona się prezentuje, ma tutaj taką właśnie wypukłą część z warkoczy, a na końcu tutaj z lewej strony z kolei na płasko, po to, żeby właśnie tutaj schować trochę tych rzeczy, napchać tutaj ten telefon i te klucze, no i wyruszyć na spacer. Ja jeszcze się przyznaję, nie mam do końca zszyty tutaj ładnie ten zamek, to jest ta część, której ja najbardziej nie lubię, jeśli chodzi o wszywanie, nie idzie mi to ładnie, więc muszę jeszcze tutaj nad tym podpracować. Oczywiście ja Wam to pokazuję mniej więcej, jak to zrobić, ale mam nadzieję, że sobie z tym też poradzicie. Potrzebny nam będzie więc zamek. Ja używam około 20 cm zamka. To wszystko też zależy, jaką sobie zrobicie wielkość torebki, ale ja Wam podaję wszystkie dane, jeśli chodzi o moją torebkę. No i potrzebny nam będzie sznurek typu makrama. Jest to sznurek od Mila Druciarnia, sznurek 2 mm, bawełniany. Zużyłam niecały jeden, więc jeśli chcecie zrobić większą, spokojnie starczy Wam na zrobienie nawet wyższej czy tam szerszej, ponieważ tyle mi zostało, więc bardzo fajnie ekonomiczna torebka. Jeśli chodzi o sklep, w którym można kupić, to tak jak podałam, miladruciarnia.pl, ale ja oczywiście zostawiam Wam linki afiliacyjne, ponieważ dzięki nim ja mogę sobie uskładać na dalsze produkty, które wykorzystuję do właśnie tworzenia takich dzieł, więc mam nadzieję, że zrobicie zakupy przez ten link afiliacyjny i dzięki temu wspomożecie mój kanał. Ja oczywiście będę bardzo wdzięczna, bardzo Wam za to dziękuję. Naprawdę bardzo mi to pomaga rozwijać kanał. Więc wszystkie te rzeczy, które użyłam do zrobienia tej torebki, będą dostępne w tym jednym sklepie, łącznie również z tym paskiem i łącznie również z częściami do tego paska, ponieważ czasami się zdarza, że nie jest dostępny dany pasek, ale jest dostępna na przykład zwykła taka taśma, która pozwala nam do stworzenia samemu takiego paska. Ja właśnie kupiłam 2 metry takiego paska i sama sobie go zszyłam. Nie jest to trudne, ja pokazuję Wam na końcu filmu trochę chaotycznie, bo robiłam to po raz pierwszy, ale jak sobie samemu zrobić taki pasek. Po prostu potrzebujemy dobrać sobie karabinczyki. Pamiętajcie, że karabinczyk musi być tutaj na zakończonym przynajmniej na tyle szeroki, żeby Wam oczywiście pasek tutaj wszedł. Do tego potrzebujemy taki środek, taką przesuwającą część, która będzie pozwalała nam na zmniejszanie tego paska. Ja oczywiście również zostawię link, gdzie można to kupić, w którym miejscu. No i oczywiście tak samo karabinczyk z drugiej strony. Czyli to, co potrzebujemy, to jest pasek, zamek i oczywiście sznurek. Wszystko robię szydełkiem 3,75. Co prawda jest tu zalecane 4, ale mi lepiej się robiło wzór, który tutaj robię, ten warkocz, jak był mniejszy haczyk, taki bardziej spiczasty, żeby po prostu więcej sobie, lepiej sobie wbijać szydełko. Oczywiście to zostawiam Wam, zawsze możecie sobie dobrać większe bądź mniejsze szydełko, wszystko zależy od tego, którym Wam się lepiej pracuje. Dodatkowo ja sobie tutaj na tej nerce, na tej saszetce stworzyłam takie miejsce, w których będę zaczepiała karabinczyk, natomiast zamiast takiego czegoś można też dokupić sobie takie półkółeczka, one będą stabilniejsze. Ja też pokazuję, jak można je tutaj wrobić w tą część robótki. Ja niestety nie mam po prostu w tych samych kolorach, więc stwierdziłam, że nie chcę, żeby było tak pstrokato, a więc zrobiłam sobie takie kółeczko. Natomiast pamiętajcie, żeby po prostu wszystko dobierać sobie w jednym kolorze, żeby to miało ręce i nogi. No i oczywiście ja jestem ciekawa, czy Wam się podoba taka saszetka, czy sobie spróbujecie ze mną ją zrobić. Jeśli tak, to proszę napiszcie mi w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Uwielbiam, jak zostawiacie ślad po sobie. Wtedy wiem, że moje filmy są potrzebne. Ja oczywiście za wszystko serdecznie dziękuję, za każde wsparcie, które pojawia się z różnych stron. Jest mi bardzo miło, że dołącza coraz więcej osób wspierających kanał, które wykorzystują linki afiliacyjne. Dzięki temu ja mogę po prostu kupować te rzeczy, które Wam tutaj prezentuję i robić
coraz więcej takich fajnych rzeczy. No i mam nadzieję, że oczywiście filmik Wam się przyda, także serdecznie zapraszam. I naszą torebkę zaczynamy od nabrania 50 oczek łańcuszka. 10 nabrałam na ściągacz z tej strony, 10 z tej strony, a środkowy wzór to jest 30 oczek łańcuszka, co w sumie daje mi 50. Jeśli chcielibyście sobie zrobić dłuższą torebkę, obecnie moja ma tutaj około 27 cm, to wszystko oczywiście zależy od tego, co zamierzacie chować, to polecam rozszerzać ją w części środkowej i dodawać odpowiednio tyle oczek, o ile chcecie rozszerzyć, jednak liczba ta musi być zawsze liczbą parzystą. Jak zaczniemy robić wzór, zawsze możecie zobaczyć, ile będzie wynosił Wasz środek tutaj i sobie zwiększać. A żeby zrobić taki bąbelek, potrzebujemy 2 oczka łańcuszka, czyli tak naprawdę rozszerzając o 2 oczka łańcuszka rozszerzamy sobie o taki bąbelek. Ja już zrobiłam sobie tą część z tym wzorem głównym i pokażę Wam, jak wykonywać od podstaw tutaj tą część, a później przejdziemy do ciągu dalszego już na tej włóczce. Oczywiście chodziło mi o sznurek. Będę się na pewno mylić, ponieważ bardzo często używam włóczek, a nie sznurków. Dobrze, przydadzą nam się 2 znaczniki. Ja dobrałam sobie szydełko 3,75. Lepiej mi się przerabiało. Zawsze możecie sobie dostosować szydełko, które Wam po prostu pasuje. Robimy sobie pętelkę podstawową i nabieramy 50 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Mam nabrane 50 oczek łańcuszka, robię jeszcze jedno jako oczko brzegowe, które nie wliczam oczywiście do wzoru. Odwracam mój łańcuszek tak, aby widać tutaj tą środkową pętelkę. Zaczynam od drugiej pętelki, czyli ta pierwsza to jest oczko brzegowe. Wkładam szydełko w środkową pętelkę, tak żeby tutaj został mi taki łańcuszek. Pobieram włóczkę, przeciągam pod tą pętelką i od razu przeciągam przez tą pętelkę. Będziemy wykonywać tutaj oczka ścisłe. Zaznaczam sobie pierwsze oczko. I dalej kontynuuję ten sam wzór, czyli wybieram środkową pętelkę, przeciągam przez tą pętelkę i przeciągam przez kolejną. Zwykłe oczka ścisłe. Robimy tak do końca rzędu. Pobieram włóczkę tutaj od dołu, zahaczam, przeciągam i przeciągam przez wszystkie pętelki. Dobrze, dojdę do końca rzędu. Zrobiłam do końca rzędu ostatnie oczko i teraz robię oczko do góry. Odwracam w taki sposób, żeby nitkę prowadzącą mieć tutaj z tyłu. To jest ważne, ponieważ dzięki temu uzyskamy ładną krawędź i nie będzie się nigdzie rozszerzała. Czyli jeszcze raz, po zrobieniu oczka odwracam w tą stronę, żeby nitka była z tej strony. I zaczynamy od ściągacza. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, na ten ściągacz przeznaczyłam 10 oczek łańcuszka, więc tak, to oczko pomijam. I teraz pobieram tylko tylną pętelkę i również wykonuję oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę od łańcuszka. Natomiast oczywiście to pierwsze oczko warto sobie zaznaczyć, ponieważ ono może nam tutaj łatwo się zgubić i wtedy będzie nam się zmniejszała torebeczka. Ok, czyli mam tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te 10 oczek to jest mój ściągacz. Oczywiście można ponownie użyć znacznika i znaczyć sobie oczko pomiędzy wzorem głównym jednym i drugim, ale jeśli nie macie znacznika, też nie jest to jakoś koniecznie ważne, ponieważ zawsze możemy przeliczyć, żeby do końca i tu zarówno z tej, jak i z drugiej strony zawsze było 10 oczek łańcuszka. Ok, przerobiłam sobie 10. W międzyczasie możecie sobie również wpiąć znacznik tutaj, również w 10 oczko. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, żeby nam się nie pomyliło. Robimy teraz tą część środkową, czyli musimy wiedzieć, kiedy skończyć, żeby z powrotem przejść do naszego ściegu ściągaczowego. Żeby wykonać sobie wzór główny, robimy w taki sposób, że będziemy również pobierać sobie tylną pętelkę. Ja już sobie tutaj trochę próbowałam i trochę mi się rozszerzyły. Natomiast, żeby zacząć, pomijamy kolejne oczko. Zobaczcie, to jest kolejne oczko, które bym przerobiła. Je pomijam. Natomiast wbijam się w następne i dokładnie wbijam się w tą tylną pętelkę. Dokładnie tą samą, co tutaj, czyli patrzymy z góry, jak biegnie łańcuszek i pobieramy tylko tylną pętelkę. Przeciągam włóczkę, pobieram sobie od dołu. Przeciągam, teraz pobieram znowu od dołu i przeciągam przez wszystkie dwie. Jest to zwykły półsłupek. I teraz będziemy robić taki bąbelek. Żeby go zrobić, robimy w taki sposób, że owijam tutaj, wbijam się tutaj można pobrać tak naprawdę tutaj tą tylną pętelkę drugą, ale ona na początku tylko tak ładnie wychodzi. Później Wam powiem, że pokażę Wam, że to nie będzie konieczne wybieranie tej tylnej pętelki, którą tutaj zostawiliśmy, ale na początku ona jest tutaj widoczna. Zobaczcie, przechodzi szydełko przez tą pętelkę, przeciągam włóczkę, znowu robię narzut, przytrzymuję sobie to wszystko tutaj kciukiem, żeby mi się nie zsunęło, znowu przeciągam i jeszcze raz narzut, i znowu w to samo miejsce przeciągam sznurek. Teraz mam 7 pętelek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pobieram włóczkę, przeciągam przez wszystkie 7. I mamy zrobiony pierwszy bąbelek. I znowu pomijam kolejne oczko. Tutaj to oczko ono było zajęte, był robiony półsłupek, więc szukamy wolnego oczka. To jest kolejne wolne, więc ja je pomijam i pobieram teraz tylną pętelkę z kolejnego oczka, czyli wbijam szydełko, przeciągam i robię półsłupek. I teraz zobaczcie, tylna pętelka, jeszcze raz może, żeby to było bardziej widoczne, że możemy sobie zaznaczyć tylną pętelkę od oczka, które pominęliśmy, po prostu wbić się tutaj i zobaczyć, jak ta pętelka będzie szła, gdy zrobimy sobie półsłupek. Ona będzie bardzo mało widoczna. Pokazuję Wam to tylko po to, żebyście zobaczyli, gdzie będziemy owijać. Zobaczcie, robię sobie teraz półsłupek i ta pętelka, ona dosłownie mi idzie tak w dół. Ona bardzo jak gdyby tak nie jest wygodna do przerabiania. Dlatego ja postanowiłam, że przebijam się tutaj w taką dziurę, która powstaje mi po zrobieniu tego pierwszego bąbelka. Dlatego w pierwszym mogliśmy pobrać pętelkę tylną, tą, którą pominęłam, bo nam nic nie zahaczało, natomiast nie zawadzało. Natomiast w każdym kolejnym wzorze zauważycie, że będzie ciężko się wbić w tą pętelkę. Dlatego po prostu wbijamy się tutaj w tą przestrzeń. Zobaczcie, jak gdyby owijamy pod tym sznurkiem. I znowu narzut. Wbijam się tutaj dosłownie pod tym sznurkiem. Przeciągam. Znowu narzut. Wbijam się. Przeciągam. I znowu narzut. Tak jak gdyby owijamy sobie ten półsłupek, który właśnie przed chwilą zrobiliśmy. Zobaczcie, tego półsłupka w ogóle teraz nie widać. Został po prostu owinięty, a oczko łańcuszka nam tutaj to tylne zostało. Czyli tak naprawdę nie zahaczyliśmy o oczko łańcuszka, ponieważ nie byłoby to do końca wygodne. I tak przerabiamy sobie, słuchajcie, do końca rzędu. Czyli tak, za każdym razem pomijam to oczko, wbijam się w kolejne, czyli tutaj wybieram tylną pętelkę i robię półsłupek. Teraz będę owijała znowu, ale zahaczając najpierw tutaj w tą pętelkę. Czyli tak, to nie jest żadna pętelka, która była z wcześniejszego rzędu, tylko ta, która po prostu powstała po zrobieniu tego bąbla. I ją bardzo dobrze widać. Ona tutaj po prostu jest, natomiast ta tylna pętelka jest tutaj. Ale ja się nie wbijam w nią, bo jest ciężej. Po prostu owijamy sobie tutaj w taki sposób, że robię narzut, zobaczcie, wbijam się w tą pętelkę i jednocześnie moje szydełko ląduje w taki sposób, że będę owijała ten półsłupek. Pierwszy narzut. Znowu narzut, wbijam się i zobaczcie. Tak jak gdyby ten półsłupek, który wcześniej zrobiliśmy, jest owijany, on znika. I znowu narzut. I
wbijam się i mam 7 pętelek i przekładam. Nie ma śladu po żadnym półsłupku. I tak robimy jeszcze raz. Do końca tego naszego oczywiście głównego rzędu. Czyli tak, tu przebijam szydełko, tu, ale tak naprawdę to wszystko się owija wokół tego półsłupka. I znowu narzut, bijam się, pobieram. Narzut, bijam się tak i przekładam i znowu narzut i przekładam. Oczywiście zróbcie sobie te sznureczki, tutaj te pętelki luźno, żeby Wam szydełko dobrze przeszło, dlatego ja też używam mniejszego szydełka, bo ma lepszy haczyk i łatwiej mi przeciągnąć te wszystkie pętelki. I znowu narzut, tutaj się wbijam, tu przeciągam i tak do końca. Robimy 3 narzuty po to, żeby było w sumie 7 pętelek. I ten narzut przerobię tutaj z Wami. Ten środkowy oczywiście chodziło mi o wzór. Dzięki temu, że zrobimy 3 narzuty, te pętelki będą, te bąble będą takie grubsze, pełniejsze. Natomiast za chwilę będzie trochę utrudnienie, ponieważ musimy pamiętać, że w kolejnym rzędzie troszeczkę inaczej będziemy robić te bąbelki, po to, żeby właśnie taki ładny wizualnie warkocz nam powstał. Ale teraz skupiamy się na tym rzędzie, czyli tutaj sobie cały czas owijam i znowu dopominam w kolejnym. I tak jak wcześniej wspominałam, ten środkowy rząd może zawierać więcej oczek, mniej oczek, w zależności od tego, co ma pochować ta torebka, jak ma być duża, ta nerka w zasadzie. W kształcie właśnie takiej saszetki bym bardziej powiedziała. Niestety mi tutaj te znaczniki hałasują. No, bo trzeba trochę się wygimnastykować, żeby właśnie przerobić tutaj te bąbelki. I tutaj zawieszę już niedługo. I jeszcze tutaj. Oczywiście, tak jak wspominałam, musi być liczba parzysta, żeby wyszedł nam taki bąbelek. Dlatego ważne jest nie gubić oczek, bo później się może nam coś tutaj przytrafić, co byśmy nie chcieli. No i właśnie, zobaczcie, ja tutaj to oczko miałam zaznaczone do wzoru, czyli mam raz, 2, 3, 4, czyli wszystko się zgadza. Jest liczba parzysta, uda się. Dosłownie przedostatni bąbel. No i ostatni. Cyk. Oj, już tutaj prawie mamy to. Usilnie mi się tutaj próbuje wplątać włos. Koniecznie chcę tu być. Muszę go tu przerwać. Ok. I jesteśmy teraz na naszym ściągaczu, czyli tutaj już mogę sobie zdjąć znacznik. No i przechodzimy do tego wzoru, gdzie wykonujemy po prostu oczka ścisłe w tylną pętelkę. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Przez 10 najbliższych oczek wykonujemy rząd oczek ścisłych w tylną pętelkę. Ok, pamiętamy, że tu jest jeszcze właśnie ostatnia. I w ostatnim oczku również pobieramy tylną pętelkę. Nie bierzemy 2 pętelek, tylko również tylną. Dzięki temu będzie ładnie wyglądał wzór. Mam tylną pętelkę, znacznik mogę usunąć i znowu oczko do góry i od razu odwracam tak, żeby sznurek był z tej strony. Ja często odwracam tak, czyli sznurek muszę jeszcze tu przełożyć, ale tym razem odwracimy sobie tak i wtedy będzie ładnie nam wzór szedł, czyli po prostu, żeby sznurek od razu był z tej strony. I to jest oczko brzegowe, więc jego nie ruszamy, wbijamy się tutaj i znowu wykonujemy 10 oczek ścisłych z narzutem, również w tylną pętelkę. Wzór na tą część przednią i tylną, początkową i końcową w zasadzie jest taki sam, czyli za każdym razem wykonujemy 10 oczek ścisłych w tylną pętelkę.
Mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i oczywiście ja też sobie zaznaczę tutaj. Można zawsze liczyć, ale jak mamy znaczniki, to znaczymy. I teraz przechodzimy do drugiej części wykonania tego bąbelka. Oczywiście ten wzór jest bardzo podobny z prawej i z lewej strony, ale jedna strona jest ładniejsza. Właśnie ta tutaj, nad którą pracowaliśmy przed chwilą, czyli tutaj, gdzie wykonywaliśmy te bąbelki, to jest dla mnie prawa strona, bo one wtedy ładniej wyglądają. Czyli teraz wykonuję tak naprawdę lewą stronę i one już widać, że po prostu troszeczkę inaczej się tutaj układają, ale my teraz będziemy troszeczkę inaczej robić ten drugi bąbel, ponieważ, zobaczcie, znowu mamy tutaj kolejne oczko T i znowu je pomijam, tutaj się wbijam i znowu robię oczywiście mój zwykły półsłupek, ale teraz uwaga, będę się wbijała za każdym razem tutaj w ten środek. Zobaczcie, każdy taki warkocz będzie miał taki tutaj środek. Zarówno tutaj, tutaj, tutaj. I teraz będziemy owijać znacznie mniej, ponieważ mamy już tutaj stworzony taki grubszy wzór i nie potrzebujemy tyle razy owijać. Zobaczcie, robię narzut i dosłownie wbijam się tutaj w ten środek. Tu jest taki środek, w którym się po prostu kończy, zaczyna tak naprawdę ten mój bąbel. I znowu, popatrzcie, biorę szydełko, przekładam przez to wszystko. I znowu narzut i znowu się wbijam tutaj i przekładam. No i właśnie słuchajcie, ja już tutaj zostaję na tych 5 pętelkach właśnie z tej strony, ponieważ ten wzór, ten drugi bąbelek jest owijany już tutaj na tej grubszej części i gdy zrobimy więcej narzutów, on będzie grubszy, on będzie jeszcze grubszy niż ten pierwszy rząd. Dlatego w tym drugim rzędzie, kiedy wykonujemy drugą część tego warkocza, tak jak teraz, wykonujemy mniej narzutów, czyli zamiast 7 pętelek mamy 5 pętelek. I znowu, zobaczcie, kolejne oczko to jest nad bąbelkiem, pomijam, kolejny jest tutaj, czyli wbijam się i też robię półsłupek. Natomiast, żeby przerobić ten bąbelek, wbijam się dosłownie tak jak Wam tu powiedziałam w środek, czyli tu tak naprawdę jest pętelka i tu jest pętelka, a ja się wbijam w środek. Czyli robię narzut, wbijam się tu w środek, przeciągam włóczkę, robię narzut, wbijam się i tu cały czas po prostu przeciągam włóczkę. Mam 5 pętelek, pobieram i przeciągam. I znowu. Ta pętelka to była, widać, że jest zahaczony półsłupek, więc interesuje mnie ta pętelka nad bąbelkiem, ale ją pomijamy. W kolejną się wbijam i robię półsłupek. I znowu narzut i znowu w środek. Środek tutaj pod te wszystkie pętelki i tutaj wykonujemy tylko 2 narzuty, a w sumie 5 pętelek na szydełku. Jak sobie odwrócicie, to zobaczycie, że właśnie dzięki temu ten bąbelek ładnie wygląda, ten warkocz już się tak ładnie układa, a jeszcze będzie się lepiej układać, bo wyrównamy sobie go za chwilę w kolejnym rzędzie. Czyli tak, ten pomijam, tutaj robię półsłupek, narzut, wyszukuję sobie tutaj tego środka, mocno, zobaczcie, przebijam się tutaj, przekładam, narzut, znowu w to samo miejsce, tutaj trzeba sobie mocno kciukiem wszystko przytrzymywać, żeby nam się nie zasunęło z szydełka i przeciągam przez wszystko. I znowu półsłupek, narzut, wbijam się w środek i przeciągam. Ok. I tak znowu robię tą część środkową tego wzoru. I znowu pomiędzy tutaj właśnie tymi bąbelkami jest półsłupek. Natomiast drugi bąbel jest taki trochę nietypowy, ale pasuje do całego wzoru, więc tak wykonujemy. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby się nie pomylić i nie zrobić więcej tych narzutów.
Ja Wam pokażę właśnie teraz tutaj, jakby to mogło wyglądać, gdyby było tak samo jak na początku, czyli 3 narzuty. Zobaczcie, pierwszy narzut owijam, jest, drugi narzut owijam i zobaczcie, trzeci narzut owijam, jest. Oj, nawet ciężko mi tutaj to przeciągnąć. No moim zdaniem jest już grubszy niż ten i to już brzydziej wygląda, ale sami możecie zadecydować. Ja postanowiłam, że robię mniej narzutów. Dobra, czyli tak, ja sobie tutaj kończę. Dojdę do tego momentu. Ok, zobaczcie, już mam prawie zrobione. Tutaj mam ostatni rząd. Dobrze, że zobaczcie, znaczymy sobie, gdzie jest ostatnie oczko, żebyśmy wiedzieli, że się nigdzie nie pogubiliśmy. No i tu jest oczywiście półsłupek i ostatnia część naszego warkocza. Również tak samo. I teraz przechodzę do mojego ściągacza początkowego lub też końcowego. Oczywiście również oczka ścisłe z narzutem do końca rzędu. I pamiętamy, że w ostatnim oczku również pobieram tylko tylną pętelkę, żeby ładnie wyglądało. I tutaj jeszcze przerobię z Wami. Popatrzcie, tutaj warto sobie znaczyć to oczko, bo gdy go nie zaznaczycie, to ono jest bardzo mało widoczne i można się pogubić i w ogóle nie wziąć pod uwagę. A ono tutaj jest. Ta pętelka, co widzicie, to była pętelka z oczka brzegowego, a my tutaj robimy pętelkę, znowu do góry, znowu odwracam i znowu zaczynam kolejny rząd. Przeszliśmy przez ten etap z bąbelkami, natomiast teraz musimy wykonać wzór pomiędzy bąbelkami. Oczywiście ja zawsze robię tak, żeby one wyglądały tak samo, więc prawą stronę zawsze zaczynam na prawej, ale teraz nie zacznę, znaczy na prawej, bąbelek zaczynam na prawej stronie. Teraz nie zaczynam kolejnych bąbelków, robię sobie ten wzór przejściowy i tutaj jest bardzo ważne, żeby znowu się nie pomylić, robię tak. 10 oczek ścisłych, tylną pętelkę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zaznaczam. Natomiast tutaj troszeczkę będziemy inaczej wykonywać, ponieważ ja chcę troszeczkę zniwelować tą różnicę w tym warkoczu, więc tu, gdzie jest bąbelek, zauważycie, że mamy oczko łańcuszka, ale jeszcze jest tutaj taka pętelka, o ta, ona dosłownie, zobaczcie, tutaj wystaje zawsze. To jest taka pętelka z narzutu, z tych, których robiliśmy. I żeby ten warkocz ładnie wyglądał, ja tutaj, zobaczcie, pobieram tą pętelkę, te wszystkie 3 pętelki tutaj i robię oczko ścisłe. Natomiast oczywiście tutaj pomiędzy nie mam tej pętelki, więc po prostu biorę całą pętelkę, czyli zarówno przednią, jak i tylną, przeciągam i również oczko ścisłe. Tylko w tych miejscach, gdzie jest bąbelek, widzę tą przednią pętelkę, więc tak naprawdę nabieram przednią pętelkę i pętelkę z oczka łańcuszka i przeciągam. I zobaczcie, cały czas tak samo. Tutaj pomiędzy jest zwykła pętelka, ale na bąbelku pobieram 3. Ogólnie ja się teraz spieszę i tą część tak naprawdę, którą wykonujecie na tej stronie, warto sprawdzać, jak biegną Wam tutaj te paski i ładniej układać. To się da ładnie układać. Ja tutaj starałam się tak robić, żeby w miarę to wyglądało, ponieważ one, zobaczcie, czasami się właśnie potrafią nam zawinąć i źle zaciągnąć, a gdy będziecie sobie na bieżąco sprawdzać, jak ten bąbel się tworzy tutaj, w tej części zwłaszcza, to można sobie go ładnie wyrównać, aczkolwiek nawet po zrobieniu można sobie jeszcze go ładnie tutaj uformować. To jest moja, jak gdyby na razie taka próbka, nie? Zobaczymy, czy będę kończyć tą szarą, może a nuż, więc po prostu tak na szybkości to robimy. Natomiast zobaczcie, tutaj pamiętamy, że robimy sobie takie oczka ścisłe, raz w całą pętelkę, a raz dosłownie w te 3 tutaj.
I tu nawet widać, że znika nam ta tutaj pętelka, która była i ona się tak ładnie wyrównuje i mamy ten warkocz taki właśnie bardziej stabilniejszy, ładniejszy. Tylko trzeba pamiętać, żeby właśnie pobrać tą pętelę. Ok, zobaczcie, tutaj sobie dojdziemy do końca. I tutaj znowu pod całą, a tutaj pod te 3. Pod całą, a tu pod te 3. I pod całą. I pod 3. I jestem już prawie na końcu. Tutaj cała. No i tutaj 3, aczkolwiek może tutaj być, nie udało się. No i tutaj ostatnia cała. I tak jak wspominałam, znowu przechodzę do tego samego wzoru, czyli znowu w tylną pętelkę. Tutaj nie zahaczam, bo po prostu sobie policzę, jak będę w kolejnym rzędzie. Ok. Prawie na końcu. Ach, nie lubię tego sznurka rozplątywać, ale niestety nie mam na jakiego sposobu. Bo mi się zawsze tutaj gdzieś źle. No i znowu tutaj tylna pętelka, oczko i jest. I znowu tutaj 10 raz. Oczywiście też sobie zaznaczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jestem ciekawa, czy słyszycie te ptaszki w tle. Dzisiaj piesek został wygoniony na spacerek, a słychać ptaszki. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale ja słyszę takie pięknie śpiewające ptaszki za oknem, więc fajnie się pracuje. Akurat na wiosnę fajna, mała saszetka na spacery z telefonem i z kluczami do domu. Ok, słuchajcie, mamy 10 i znowu znaczymy. Tym razem ten rząd będzie prostszy, bo wykonujemy tak samo jak to, czyli też tutaj wbijam się w tylną pętelkę i wykonuję oczka ścisłe. Z tym, że tutaj jest, można powiedzieć, mnóstwo tych pętelek i żeby nam się nie pomyliły, weźcie po prostu tą ostatnią, którą tutaj widzicie. Zobaczcie, tą, po to, żeby właśnie wyeksponować warkocz, żeby się nie pomylić, zabieramy tylko tylną pętelkę od tego łańcuszka. Czyli zobaczcie, patrzymy sobie jak najbardziej tutaj z tej strony, która tutaj wystaje ta pętelka i jeszcze raz przerabiamy ostatni rząd oczek ścisłych z narzutem i słuchajcie, to jest ten pierwszy etap, w którym wykonaliśmy sobie pierwszy taki moduł tego naszego warkocza i w zasadzie kolejne rzędy to jest powtórzenie tego, co już Wam pokazywałam. Dojdę do końca i zaraz Wam tutaj powiem właśnie, jak zaczynamy kolejny ten sam rząd, żeby zrobić kolejny moduł tego warkocza. Tymczasem ja tutaj sobie szybciutko przerabiam oczka ścisłe w tylną pętelkę. Ptaszki śpiewają. Można się zrelaksować. Przyjemne z pożytecznym. Czego tu chcieć więcej? Ja Wam powiem, że jak przychodzi wiosna, jest jeszcze trochę zimno na polu, to ja uwielbiam te poranne ptaszki, które już o 5 rano śpiewają. Czasami po prostu budzę się nawet tylko po to, żeby posłuchać ich śpiewu. Jest po prostu takie relaksujące. Mam nadzieję, że też to lubicie. Ok, zobaczcie, dochodzę tutaj do końca rzędu. No i mamy to prawie gotowe. Ok, tu jest pętelka, cyk, no i przykładamy. I mamy ten moduł zrobiony. Zobaczcie, tak powinien wyglądać. Dokładnie tak samo jak u mnie. No i od tego momentu zaczynamy dokładnie ten wzór, ten rząd, w którym robiłam ten bąbelek.
Czyli za każdym razem doprowadzacie moduł do takiego stanu, gdzie po zrobieniu tych bąbelków przerabiamy jeszcze rząd tam i z powrotem oczek ścisłych, z tym, że ten pierwszy rząd oczek ścisłych zaraz po zrobieniu bąbelków jest troszeczkę inny, bo musimy pobrać troszeczkę więcej pętelek, żeby to ładnie wyglądało, tak jak Wam wcześniej tłumaczyłam, nie chcę się już powtarzać, ale już ten ostatni rząd to jest po prostu przerobienie oczek ścisłych w tylną pętelkę i tak jak wspominałam, na prawym rzędzie zaczynamy od tego warkocza, czyli to jest moja prawa strona i tutaj oczywiście też sobie wykonuję oczka ścisłe z narzutem. I pokażę Wam tylko sam początek, ponieważ to musicie sobie przewinąć film i jeszcze raz sobie pomalutku popatrzeć, jak robiliśmy ten moduł. No chyba, że już pamiętacie, to możecie po prostu już z pamięci robić dalej. Natomiast ja Wam pokażę, jak zacząć, ponieważ tak naprawdę no tutaj mieliśmy jeszcze początkowy łańcuszek trochę inaczej, ale tak naprawdę to jest wszystko już to samo. Mam tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 oczko. Ląduje tutaj znacznik, a my zaczynamy od bąbelka. I tak właśnie zaczynamy każdy kolejny rząd po skończeniu tego modułu. Czyli zobaczcie, też w tylną pętelkę, dokładnie tak samo jak po zrobieniu tego pierwszego rzędu, w którym najpierw zrobiliśmy oczka łańcuszka, potem zrobiliśmy cały rząd oczek ścisłych i dopiero zaczęliśmy sobie robić bąbelek, a teraz zaczynamy już od tego bąbelka. Czyli tak, pomijam pętelkę pierwszą, mijam się tą drugą i robię półsłupek. W pierwszym rzędzie tutaj widzę tą pętelkę, więc po prostu mogę się tutaj przebić, bo tu też można by, ale podejrzewam, żeby ten bąbelek tak słabo tutaj mógł nawet za bardzo wisieć, więc mogę sobie pobrać tą tylną pętelkę tego łańcuszka i zrobić, uwaga, właśnie tutaj ten bąbel z tymi większymi, dłuższymi pętelkami, z 3 narzutami. Ja wiem, że właśnie ciężko to wszystko ładnie przełożyć, ale dlatego używam też mniejszego szydełka. Łatwiej mi się po prostu wbić tutaj ostrzejszym hakiem. Ok, i znowu zobaczcie, tu pomijam, tu kolejna półsłupek. No i już w kolejnym nie pobieram tylnej pętelki, bo ona jest bardzo schowana. Po prostu pobieram tą, którą tutaj widzę, ten środek pomiędzy właśnie, jak sobie rozszerzycie tymi pętelkami, tu się wbijam i tak na ukos owijamy tak naprawdę, zobaczcie, ten nasz półsłupek. Na tym to polega, że my go po prostu sobie tutaj owijamy, on znika i przekładamy. I znowu. I tutaj znowu sprawdzam sobie, gdzie mogę wbić i owijamy. Dobra, zobaczcie, to jest dokładnie to, co tutaj pokazywałam. Z powrotem bąbelki wyglądają trochę inaczej. Po zrobieniu tego drugiej części tego warkocza, pamiętajcie, że są 2 kolejne rzędy przygotowujące, po to, żeby również nam powstała taka przestrzeń pomiędzy właśnie tymi bąbelkami, żeby to ładnie wyglądało. I to jest etap, który musicie sobie zrobić na jakąś pewną wysokość. Ja postanowiłam, że zrobiłam sobie na 5 takich modułów. 1, 2, 3, 4, 5. 5 takich warkoczy mam zrobionych. Oczywiście to też zależy od Was, jaka długa, szeroka, wielka będzie ta saszetka. Więc ja tutaj nie chcę nic sugerować. Po prostu robię tak, jak Wam pokazuję, na ile starczyło po prostu tego młotka. Więc ta liczba oczek i ta wysokość odpowiada mi. I teraz zobaczcie, ja jestem na etapie, gdzie skończyłam robić, zaczęłam sobie tutaj zahaczać ten rząd po pierwszym bąbelku, tak, czyli tutaj niektóre 3 były, w niektóre były 2 i tak naprawdę teraz wykonuję, słuchajcie, w kolejnym rzędzie będziemy wykonywać już tylko oczka ścisłe z narzutem na całej długości całego rzędu, po całej długości, czy też szerokości, po prostu cały czas i te rzędy będziemy robić cały czas teraz i na prawej i na lewej stronie, czyli już nie robię sobie rzędu z bąbelkami, tylko rząd na płasko, można tak powiedzieć. Czyli ten wzór, który właśnie jest tutaj. Ja sobie muszę wykonać po prostu jakąś wysokość tego rzędu. Ja ją tutaj właśnie pokażę.
Oczywiście zawsze sprawdzajcie, czy macie tą samą liczbę oczek, czy gdzieś się nie pogubiliście, żeby Wam nie brakło później oczek do zszycia torebki. I zobaczcie, tutaj to jest ten jak gdyby rząd do skończenia modułu, czyli jeszcze ten taki wykończeniowy, ale kolejny również będzie wyglądał właśnie tak samo. Czyli tak, ja sobie dojdę do tego momentu, no i jak gdyby skończony mam cały moduł i teraz gdybym chciała robić kolejny moduł, no to zaczynałabym oczywiście od 10 oczek ścisłych i robienia bąbelka. Ale tak jak wspominałam, już skończyłam ten etap tej wysokości i teraz po prostu przerabiam sobie zwyczajnie kilka rzędów bądź kilkanaście, cały czas tak samo, czyli już nie potrzebuję znaczników w środku, wystarczy, że będą tylko na końcu i na początku, chyba że już pamiętacie, gdzie jest pierwsza i ostatnia pętelka, no to wtedy można sobie już darować te znaczniki. Natomiast tutaj, zobaczcie, przechodzimy płynnie do tworzenia prostego, zwykłego ściegu dzianego, tak zwanego, czyli wykonujemy sobie tam i z powrotem cały czas tak samo, oczko ścisłe w tylną pętelkę. I przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. I ja już zrobiłam sobie tą część na płasko. Dokładnie zrobiłam sobie tutaj takich 10 łańcuszków podwójnych. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilość takich oczywiście łańcuszków zależy od Was. Ja się nie sugeruję żadną ilością rzędów zrobionych wcześniej, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę robimy sobie na bieżąco, tak układamy sobie tą saszetkę, jak nam będzie pasowała. Patrzcie, to jest tak naprawdę tył i teraz będziemy sobie wykonywać jeszcze jeden taki rząd, dokładnie taki segment na tej części, po to, żeby ładnie nam się tutaj ta górna część zeszła i można było sobie po prostu fajnie wszyć zamek. Tak to się na razie prezentuje. Ta część tutaj tych segmentów, ona poniekąd jeden segment przechodzi w grubość, ponieważ on się tak fajnie składa, że w zasadzie, gdy uznacie, że mogliście zrobić tak naprawdę więcej tych segmentów, że ona była taka grubsza, bardziej taka okrągła, to wtedy pamiętajcie, że zawsze sobie takie segmenty można po prostu później jeszcze ewentualnie spróć, jeszcze raz zrobić. Tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jak ma wyglądać Wasza nerka, Wasza saszetka. Ok, czyli tak, ja mam 5 segmentów z warkoczy i 10 segmentów takich podwójnych łańcuszków i teraz zrobię jeszcze jeden dodatkowy segment na górze. Czyli to jest po prostu to, co Wam wcześniej pokazywałam. Również wszystko robię w tylnym łańcuszku, tylnej pętelce od łańcuszka, czyli tak, tą pomijam, pętelkę, tu wykonuję sobie półsłupek, no i oczywiście tutaj muszę wykonać ten mój bąbelek, czyli po prostu na samym końcu zrobimy sobie jeszcze jeden segment na górze, zachowując oczywiście tą część tutaj i tą część tutaj, czyli tak, te segmenty oczywiście już macie przećwiczone, więc ja tego nie będę pokazywać. Przerobię mój i pokażę Wam, co dalej. Oczywiście zapomniałam powiedzieć, że pamiętajcie, że ten bąbelek musimy zawsze tworzyć tak samo, czyli na prawej stronie, czyli tak naprawdę mamy tutaj pełną liczbę łańcuszków, dzięki temu to wszystko fajnie wygląda, tylko po prostu trzymamy się cały czas tej samej strony, żebyście oczywiście nie zaczęli robić na lewej stronie tego dodatkowego segmentu. No to taka krótka wzmianka. Ok, można powiedzieć, że tą część torebki ze sznurka mamy skończoną. To jest oczywiście tył tej saszetki, a to jest przód. I teraz tak, ja jeszcze nie odcinam sobie tego sznurka, bo on się przyda z tej strony. Co prawda fajnie by było, jakby był jeden z jednej, a drugi z drugiej strony, ta końcówka, ale tak się złożyło. Akurat chcę, żeby były pełne łańcuszki, więc jest sznurek zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście ja też tutaj skończyłam na pełnej tej takiej sekwencji, czyli też wykonałam tutaj później 2 rzędy oczek ścisłych z zachowaniem pętelek, w które się wbijamy, po to, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I teraz słuchajcie, zanim zszyjemy sobie boki, można już sobie wszyć zamek. Zamek oczywiście dobieramy sobie do długości całej torebki, natomiast ja będę go wszywała tylko w tej części, gdzie mam to zgrubienie, a natomiast tutaj po prostu zszyjemy sobie tą część sznurkiem. Oczywiście można sobie kupić takie dowolne, gotowe już zamki. Ten akurat pod moją torebkę ma tutaj, to jest taki 20 cm zamek. Natomiast ponieważ ja jednak zdecydowałam, że
Moje dodatki będą w zasadzie ciemniejsze w takich kolorach, więc chyba sobie po prostu urozmaicę zamek, wszywając czarny. Jest to zamek cięty z metra, więc mam troszeczkę takie brzydkie końcówki, ale nie jest to jakoś ważne. Ważne, żeby sobie po prostu dobrać taki zamek, jaki Wam odpowiada. No i co? No i oczywiście zaczynamy tutaj mniej więcej zostawiając sobie tą część tu i zszywam sobie dookoła, tutaj z tej strony. Oczywiście ja nie mam jakiejś techniki dobrej na wszycie. Nie zajmuję się tym na co dzień, więc nie robię takich torebeczek dużo. Dlatego po prostu użyję zwykłej igły ze zwykłą nitką i będę po prostu starała się zaczepiać o pętelki, które tutaj widzę, pozostawiając tą tutaj górną. Na przykład zaczynamy sobie od dowolnej strony, czy to od tej, czy od tej. To wiem, że tam jest ważna, która strona, na której stronie będziecie otwierać torebkę, która strona będzie prawa, ale ja już się w tym momencie pogubiłam i nie chcę tutaj Wam nic sugerować. Oczywiście można to podpatrzeć w różnych torebkach. Czyli tak, zobaczcie. Będę wybierała sobie, tutaj zacznę od tej 10 tego oczka, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, troszeczkę wcześniej i zaczepię sobie tutaj, dobrze to jest na prawej stronie? Oczywiście źle, tak? Nie, dobrze, już się słuchajcie, sama pogubiłam, to jest prawa strona, ok, czyli po prostu wybieram pętelki ze środka i staram się tutaj przyczepić. Co prawda może lepiej będzie zacząć tak, żeby pętelka była tutaj od tej strony. Naprawdę nie mam tutaj jakiejś dobrej rady co do przyszycia tego zamka, dlatego jeśli macie swój sposób, to korzystajcie. Ja oczywiście na razie tutaj to robię tak prowizorycznie, ale wiadomo, że trzeba przyszyć i jedną, jak i drugą stronę, tak, żeby mocno tutaj się nic nie stało z tą torebką. Natomiast pamiętajcie, że ta góra jest troszeczkę wypukła, więc staramy się od razu tak dopasować, żeby nie zabrakło tego zamka, czyli lepiej, żeby mieć dłuższy ten zameczek. Dlatego ja sobie tutaj troszeczkę zostawiłam dłuższy ten zamek, żeby ewentualnie jeszcze tam podszyć sobie od środka. Tą część zostawiam sobie na razie niezszytą. Jak ułożycie sobie w taki sposób, dopasowujecie, to wtedy, o, zobaczcie, wyjdzie mi tutaj końcówka, czyli tak naprawdę powinnam zacząć troszeczkę luźniej. Czyli tak, mniej więcej tak to wygląda, że musimy sobie najpierw zszyć tą część tutaj, a później zszyć tą część tutaj. Oczywiście robimy to blisko. Ja już tutaj blisko tutaj tej krawędzi. Ja też staram się tutaj mniej więcej Wam pokazać, ale to nie jest jakoś ładnie estetyczne, na pewno moje szycie. Chodzi tylko o to, żeby sobie tutaj po prostu zarówno jedną, jak i drugą stronę zszyć. Ja też mam zamek ciemny, więc z tej strony niestety będzie widać to, co ja tutaj robię, ale to jest lewa strona, więc myślę, że jakoś to przeżyję. Ok. Tu sobie mniej więcej tak to zszyję i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ok, słuchajcie, wszyłam sobie mniej więcej tej zamek. Ja na razie tego tak delikatnie, później oczywiście trzeba go wzmocnić i kilka razy jeszcze przeszyć, żeby się nam nigdzie tutaj nie rozpruło. Natomiast jeśli chodzi o drugą część, to oczywiście też musimy tutaj to wszystko powszywać. Tylko pamiętajcie, że ten zamek musi mniej więcej równo iść, czyli pamiętajcie, żeby sobie tutaj ładnie krawędź dopasować i mniej więcej w którym miejscu zaczynaliście. No i też tutaj zostawiałam trochę wolnego miejsca, żeby po prostu zszyć jeszcze tą część, czyli jak gdyby dopiero jak po wszyciu zamka sobie tutaj to jeszcze zszyjemy, żeby ładnie wyglądało. No i wszywamy drugą część. Tutaj jest troszeczkę utrudniona sprawa, bo musimy mieć otwarte, ale dokładnie tak samo. Na początku można sobie tylko tak luźno zaczepić, żeby ewentualnie wiedzieć, czy idzie dobrze, a dopiero później wzmocnić to zaczepienie. No i widzicie, mi się już tutaj sznurek zaplątał. Muszę to po prostu zrobić poza kamerką, bo jest mi tutaj za ciasno.
Ok, słuchajcie, zmiana planu. Ja naprawdę nie umiem wszywać dobrze zamków, dlatego postanowiłam, że każdy musi sobie dobrać swoją wygodną metodę. Ja jednak drugą część szyję po zszyciu tutaj tych części. Będzie mi chyba wygodniej i wtedy będę wiedziała, że jest równo zszyte. Czyli tak, zobaczcie, odliczam sobie tutaj te 10 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wbijam się tutaj w dowolną taką tylną pętelkę i to samo robię z tej strony. Czyli mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Również pobieram taką tylną pętelkę. Mam te obie pętelki, czyli teraz wszystko robię na prawej stronie. Zszywam sobie na prawej stronie. Tak jak wcześniej wspominałam, trzeba sobie niestety zostawić niezszyte tutaj te 10 pętelek, żeby można było sobie je zszyć. I teraz biorę sznurek i od dołu przeciągam tutaj przez te dwie pętelki, które nabrałam sobie na górze. Oczywiście znowu jest mi tutaj ciężko to przeciągnąć, ale mam nadzieję, że się uda. Udało się. No i słuchajcie, zaczepiam sobie tutaj pierwszą pętelkę, robię oczko łańcuszka, zamykam. I teraz tak samo będę właśnie zszywała po kolei każdą pętelkę. Czyli tak, tu pobieram jedną, sznurek idzie na dół i pobieram od razu drugą pętelkę. I sznurek miałam na dole i przeciągam teraz dopiero ten sznurek przez te dwie pętelki, które pobrałam i przez tą trzecią, którą mam na szydełku, pod warunkiem, że się wszystko przeciągnie. Nie jest to łatwe, ale jest to takie ładne zszywanie, dzięki temu fajnie to wygląda. I znowu kolejna pętelka, sznurek na dół i też pobieram od razu pętelkę z tej strony, tutaj i przeciągam. Tak, najpierw tutaj przez tą, oczywiście tak jak mówię, trzeba sobie tutaj naciągnąć fajnie, o tu, tu i tu i musi przejść przez 3 i znowu ta, sznurek na dół, kolejna tutaj wolna pętelka i najpierw przeciągam przez tą pętelkę, później przez tą i przez tą. Tu znowu sznurek na dół, kolejna pętelka, wolna oczywiście i tak, wygodniej jest jak najpierw sobie przyciągnę tak, później tak i później tak. No i tak sobie zszywam do końca. Mam nadzieję, że to mi pomoże dobrze zszyć sobie ten zamek. I znowu. Najpierw przeciągam sobie tu, później jeszcze raz. Oczywiście tutaj trzeba się od góry wbić, ale sznurek sobie przeciągamy od dołu. Dzięki temu mamy tutaj fajny taki łańcuszek i ładnie to będzie wyglądało. Taka przestrzeń jeszcze dodatkowa powstanie właśnie na ten zamek. Mam nadzieję, że mniej więcej widać to, co ja tutaj robię. Jest to takie zszywanie bardzo podobne do zszywania kwadratów babuni. Zszywanie od dołu, jak gdyby pobieranie właśnie tych pętelek, znaczy tu od góry, ale nitka, włóczka prowadząca cały czas jest jak gdyby na dole i tu znowu od góry, ale jak gdyby, o, pobieram ją tutaj wyjątkowo od dołu. Ok. I tutaj mam jeszcze dosłownie ostatnie dwie pętelki. I jeszcze tutaj jest jedna. I tutaj też jedna. I na razie mam zszytą tą część i teraz będę mogła sobie lepiej dopasować ten zamek. Oczywiście też można to samo od razu zrobić z drugiej strony, żeby też lepiej tutaj to dopasować, jeśli Wam jest wygodniej, czyli również użyć sobie, ja już sobie tutaj odcięłam, no nie, mam ten sznureczek, również można użyć tej tutaj końcówki
i też zszywać od zewnątrz. Oczywiście też jest to, tutaj nie było jak gdyby żadnego sznurka, więc tutaj sobie zostawiam jeszcze ten sznurek, on mi się przyda. Natomiast z tej strony miałam, tak jak Wam wcześniej wspominałam, niezakończoną tutaj tą część, więc również możemy to wykorzystać do zszycia, z tym, że trzeba to zrobić od tej strony. Czyli tak, tutaj sobie pobieram tak samo pętelkę z dołu i tutaj również pętelkę od tej strony, od góry, i teraz przeciągam tutaj ten sznureczek, który miałam na dole, od tej strony w taki sposób. Znaczy, ja doradzam oczywiście wybrać dowolną metodę. Myślę, że tutaj akurat może być fajne zaczęcie z tej strony, bo wtedy nie mamy tutaj żadnego sznurka, i jednak jeszcze raz zrobić to samo, co ja przed chwilą pokazałam, czyli po prostu doczepić sobie sznurek w tym 10, doczepić sobie tutaj i dojść do tej samej krawędzi, co tutaj. Ok, za chwilkę Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Ok, ja już sobie tutaj to poukładałam. Czyli tak, to jest włóczka ciągnąca się od naszego szycia na środku. Tu sobie można zostawić dłuższy kawałek. Użyjemy jeszcze jej właśnie do zszycia tutaj tej krawędzi. Natomiast, tak jak zauważyliście, mi jest już tutaj prościej przyszywać drugą krawędź, bo widzę, jak się układa, więc po prostu będę sobie tutaj szła po kolei i już zszywała sobie tą drugą końcówkę, drugą część zamka. Myślę, że każdy musi dobrać odpowiednią metodę dla siebie. Ja wiem, że tutaj może trochę chaotycznie to wszystko wygląda, ale to wszystko wynika z tego, że ja robię to pierwszy raz i nie robię 2 torebek, bo po prostu ani nie mam na to czasu, ani też funduszy, żeby tyle tego rzeczy robić. Dlatego może trochę tak chaotycznie, z czego oczywiście bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że efekt końcowy i tak Wam się spodoba i się zdecydujecie na taką torebeczkę. I teraz tak, zobaczcie, dzięki temu, że mam tutaj niezamknięte, mogę jeszcze włożyć tutaj rękę i sobie przyszywać. Oczywiście zamek w pewnym momencie trzeba otworzyć, ale na zamkniętym zamku lepiej tutaj wszystko mi się układa. Jednak na otwartym może się coś poprzekrzywiać i wtedy wychodzi nierówno. Ale wiadomo, że nie może być cały czas zamknięty. O, zobaczcie, jak to zwykle bywa w życiu. Gdzieś ta włóczka, nitka musi się zaplątać. To jest po prostu standard. Dobra, pozwólcie, że ja sobie to dokończę poza kamerą. Teraz już będzie prościej. Można sobie tutaj właśnie pootwierać zamek, ale tak jak mówię, na zszytym jest lepiej. I za chwilkę pokażę, jak to u mnie wygląda. Dobrze, słuchajcie, mój zamek jest prawie wszyty. Oczywiście tutaj też zostawiłam sobie jeszcze troszeczkę niezszytą część zamku. To można później zrobić. Tak jak mówię, no u mnie jest troszeczkę chaotycznie to zszyte, ale to później, jak już zszyjecie nitką, można wziąć grubszy kordonek bądź włóczkę, część włóczki i sobie to poprawić, żeby to ładnie wyglądało. Ważne, żeby sobie po prostu tą pierwszą część zahaczyć tak, żeby się po prostu ładnie tutaj trzymała w środku, a na zewnątrz, na zewnątrz, a na środku tego nie będzie widać. Teraz jestem w miejscu, w którym wszywaliśmy w taki sposób i będziemy dalej wszywać tak samo, pobierając, już Wam pokażę, które pętelki. Zobaczcie, pomiędzy tymi rzędami mamy właśnie takie wystające pętelki, te, i ja je będę tutaj pobierała. Zawsze gdzieś po prostu tutaj pomiędzy jest ta pętelka. O, tutaj, zobaczcie, tutaj. To są dokładnie pętelki z tych naszych oczek brzegowych. I z chwilą, kiedy jestem tutaj na końcu, dokładnie robię tak samo jak wcześniej, czyli tak, pobieram pierwszą pętelkę, można w ogóle zmienić szydełko, żeby Wam się lepiej tutaj przewijało i patrzę sobie mniej więcej, gdzie jest tutaj pierwsza pętelka, którą bym mogła pobrać. Może to być na przykład ta, również w taki sposób od góry tutaj muszę ją zahaczać i również w taki sam sposób mam na dole cały czas sznurek i teraz przeciągam najpierw właśnie przez tą tutaj dziurkę. Oczywiście to nie jest łatwe, ale dlatego polecam sobie wziąć mniejsze szydełko. I jeszcze raz. Tutaj, tutaj i od razu właśnie zahaczam tą i przeciągam. Będzie taka kontynuacja właśnie wzoru i znowu od góry tutaj, tutaj kolejna i od razu sobie tutaj przeciągam i przekładam. I znowu od góry
I tutaj patrzę, pomiędzy tym wzorem jest właśnie ta pętelka i przekładam. Jest to fajnie zszywanie na prawej stronie, dzięki temu mamy ładny ściek, a nie musimy się też bawić w odwracanie na lewą stronę. Ja zaraz Wam pokażę, jak to właśnie będzie wyglądało. Tylko tutaj jeszcze sobie muszę zszyć. Co prawda teraz to mi taki piórnik wyszedł z tego. Też jest dobry pomysł, żeby sobie zrobić taki piórnik sobie albo dziecku do szkoły. Bardzo fajnie to wygląda. No ale ja tutaj wspominałam o saszetce, torebce, więc, więc raczej to nie będzie piórnik, ale podoba mi się na piórnik. Ok, zobaczcie, cały czas sobie tutaj pobieram. I z tej strony mamy właśnie taki łańcuszek, a z tej strony wychodzi nam taki fajny tutaj zaokrąglony wzorek i wszystko ładnie tutaj krawędź, ostrości, może nie chcę złapać, będzie wyglądała. I tak przerabiam sobie do końca. Tutaj cały czas po prostu, pamiętając, że ten sznurek musi być na dole, żeby pobrać kolejną pętelkę. I staramy się właśnie tak robić, żeby nie powstawały żadne dziury. Wszystko się ładnie zejdzie na końcu. Nie liczymy jakoś tak szczególnie tych rzędów, ile nam tutaj zostało. Po prostu po kolei. Tutaj widzę, że mam jeszcze właśnie jeden. Będzie ciężko trochę, ale może się uda pobrać pętelkę. No nie wiem, czy się uda. No na końcu będzie ciężko, ale słuchajcie, na końcu można po prostu już nie kombinować, tylko przełożyć sobie zwyczajnie, czyli sznurek mam z tej strony i przełożyć sobie takie oczko zamykające. I teraz tak, zobaczcie, ja już mam sobie to przerobione, ale i tak jak wspominałam, ja sobie zaczepię tutaj taki haczek, ponieważ jeśli chcielibyście sobie na przykład wymieniać pasek i nie robić go na stałe, to oczywiście warto mieć właśnie taki karabinczyk i tutaj, gdzie zaczepiamy sobie ten pasek. Co prawda nie mogłam znaleźć, nie dopasowały mi się do końca te kolory tutaj, ale nie szkodzi, będzie w taki sposób. Wiadomo, że jeżeli nie macie takiego kółeczka lub nie kupiliście pół kółeczka, to też można zaczepiać zawsze o tą część albo stworzyć sobie ze sznurka taką część, po prostu, no nawet nie wiem, czy nie byłaby lepsza. Po prostu robimy sobie oczko do góry tutaj, przechodzimy tutaj jeszcze oczkami ścisłymi. No i powiem Wam, że nawet nie wiem, czy się nie zdecyduję na to rozwiązanie. Zaraz zobaczymy. Jestem mniej więcej gdzieś tutaj na środku. O! I teraz zrobię sobie na przykład 2, 3, 4. Myślę, że z 5 oczek. Pominę na przykład raz, 2, 3 pętelki i przerobię sobie tutaj tą część w taki sposób. Oczywiście, no myślę, że chyba tak to zostawię. Jeśli bym chciała na przykład wrobić to kółeczko, to po prostu w pewnym momencie można też zrobić o tak. To nie jest łatwe, ale Wam pokażę tutaj, że przerabiam razem jak gdyby z tym. Tylko to jest o tyle ciężkie, że mi się tutaj po prostu przesuwa, ale to się da zrobić. Ale powiem Wam szczerze, że chyba zostanę przy tej opcji z tą rączką. Co prawda ta byłaby stabilniejsza, ale nie mam dopasowanego koloru, więc wydaje mi się, że nie będę tutaj zmieniać. Nie zrobię tak, jak Wam powiedziałam wcześniej, czyli na przykład zrobię 5 oczek łańcuszka. Tutaj sobie zostawię, tak na środku jestem mniej więcej, więc zostawię sobie 3. Tutaj oczywiście dojdę do końca. I mam taką po prostu dziurkę tutaj, żeby sobie zaczepiać ten ściek. No i tutaj można jeszcze się pokusić, żeby zakręcić. I jeszcze raz tutaj akurat z tej strony wbijać się w całą pętelkę, żeby jak gdyby wzmocnić to kółeczko, żeby ono nam się szybko nie rozburzyło, nie rozpruło.
to tutaj znowu przechodzę tymi oczkami ścisłymi. A tutaj na przykład można sobie właśnie zrobić takimi półsłupkami, żeby to fajnie wyglądało. Owinąć sobie tutaj kilka razy, no i tutaj przejść. Oj, niestety nie przewidziałam długości sznurka. To nie jest dobra wiadomość. No bo miało być inaczej. Ale fajnie, zobaczcie, wyszło fajnie, naprawdę fajnie mi się podoba. Natomiast nie podoba mi się to, że nie mam już sznurka. I to by się akurat przydało mieć większą końcówkę. No ale mam nadzieję, że ją gdzieś tutaj jeszcze do środka schowam. I uda się zabezpieczyć tak, żeby się po prostu nie popruło. O, w taki sposób. Przeciągnę ją do środka. Próbuję ją tutaj znaleźć, tą końcóweczkę. Jest tutaj. I sobie tutaj mocno po prostu jeszcze raz zrobię w środku pętelkę, jak mi się uda. No niestety tak to właśnie bywa, nie szkodzi. Weźmiemy ją tutaj, pętelkę pochowamy. Ogólnie wszystkie właśnie takie sznurki wystające można sobie w ten sposób zapleść i w środku we wzorze pochować, żeby oczywiście było to wszystko stabilniejsze. Słuchajcie, no i właśnie w trakcie robienia mam nowy pomysł na haczyk. Chyba go takiego zostawię. Wydaje mi się, że to fajnie wygląda. No i tym sposobem będę mogła sobie zaczepiać właśnie pasek i zmieniać. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Można sobie zrobić taki haczyk, można taki, ale tak jak mówię, nie mam kolorystycznie. I teraz słuchajcie, trzeba to samo zrobić z drugiej strony, czyli dokładnie tak jak Wam pokazywałam. Czyli zaczynamy, tutaj już wiem, że te sznurki mi się nie przydadzą, więc można sobie je od razu pochować, żeby później nie mieć prościej. Czyli sobie po prostu poprzeciągać. Raz tutaj z jednej, raz z drugiej. To nie ma wpływu na wzór, więc można sobie tutaj to wszystko ładnie teraz schować, bo później jest ciężej. Tak? Oczywiście to nie musi być bardzo głęboko. Ale można. Ok, no i to samo zrobię z tym sznurkiem. Czyli zobaczcie, tutaj, tak jak wcześniej wspominałam, wybieram tak tyle samo oczek z jednej, jak i z drugiej strony. No i też w taki sam sposób sobie tutaj to wykończamy. Czyli przekładam, doczepiam jak gdyby nowy sznurek. Nie jest to łatwe, ale musi to wszystko przejść. I oczko łańcuszka. I tutaj po kolei wybieram również właśnie pętelki, o których Wam wspominałam. To już jest nagrane, więc nie chcę tutaj się przedłużać filmiku. A sami widzicie, jak to wszystko u mnie wygląda chaotycznie, jeśli chodzi o ten film, bo po prostu tu się trzeba naprawdę nagimnastykować, żeby wszystko przeszło. Ale mam nadzieję, że sam pomysł wykończenia już jest zrozumiały i będziecie wiedzieli, jak to zrobić. Ok, tymczasem po prostu zrobię sobie cały czas tak samo drugą część i jeszcze Wam pokażę już, jak to u mnie ostatecznie wyszło. Ok, tak jak wcześniej Wam wspominałam, a ponieważ nie było takiego gotowego paska z chwilą, kiedy ja to kupowałam, być może teraz już są, można sobie dokupić taki pasek luźno i wystarczy dokupić sobie 2 karabinczyki i taką właśnie, nie wiem jak to się nazywa, ale oczywiście ja to te wszystkie zostawię linki w opisie, gdzie można właśnie kupić takie potrzebne rzeczy, żeby stworzyć sobie taki pasek. I ja kupiłam sobie 2 metry, ale oczywiście prawdopodobnie to będzie za dużo. Najpierw zaczynam od tej części tutaj, że zawijam sobie tak, w taki sposób, o, przekładam ten właśnie karabinczek i teraz na maszynie trzeba sobie po prostu tutaj równo przeszyć jedną i drugą stronę. Oczywiście ja polecam robić taki pasek tylko wtedy, kiedy ma się maszynę domową, bo ręcznie można uszkodzić haft, no i też nie będzie to ładnie wyglądało. Ok, to ja sobie to przeszyję. Ok, tą część przeszyłam. Teraz idąc po kolei,
tak, żeby sobie ładnie równo ułożyć, wkładamy sobie tą środkową część w taki sposób, że wkładamy tak, żeby na dole tutaj była właśnie ta blaszka, czyli górą ma leżeć coś takiego. Jest to zwykłe takie przełożenie. Następnie oczywiście znowu wkładam ten karabinczyk tutaj, czyli przekładam karabinczyk i teraz przeciągam sobie włóczkę, tą taśmę tutaj. I teraz właśnie w zależności od tego, ile macie takiej tasiemki, można sobie dociąć i dopasować potrzebną długość. Ponieważ my tak naprawdę musimy sobie teraz, już Wam pokazuję, jak to będzie mniej więcej wyglądało, ale musimy sobie teraz przełożyć tą końcówkę tutaj przez to. Oczywiście ja nie wiem, czy znowu mi się uda to zrobić przy Was, ale postaram się pokazać mniej więcej, o co chodzi. Trzeba ją tutaj dobrze sobie zahaczać i przełożyć. Ja już niestety chyba to muszę zrobić poza kamerką, bo też trzeba zwracać uwagę, żeby pasek szedł równo. O, gdzieś tutaj próbuję przełożyć. Nie chcę za bardzo przedłużać filmu a propos przekładania. Może jest jakiś na to lepszy sposób. Ja też robię to po raz pierwszy, a tak naprawdę odpatruję od paska, który miałam wcześniej zrobiony, no ale udało się, zobaczcie. Wystarczyło sobie tylko trochę pokombinować. Oczywiście wszystko musi być tutaj równe, żeby się nic nie poprzekrzywiało. Mamy zrobione w taki sposób. A widzicie, przepraszam Was bardzo serdecznie, ale ja po prostu robię też to pierwszy raz. Niestety musimy to przełożyć z góry, czyli tak, tutaj. Jeszcze raz sobie obetnę tą krawędź. I ona po prostu musi iść tędy. Ale już mniej więcej wiem, jak to zrobić, żeby szybko przeszło. Wystarczy sobie tutaj po prostu wpychać i przekładać i przeciągać. Za którymś razem właśnie pójdzie. O, czyli zobaczcie, chodzi o to, żeby to było po prostu przykryte, żeby tego nie było. I teraz, i teraz mniej więcej musicie sobie popatrzeć, ile potrzebujecie paska, ponieważ ten pasek kupuje się na metry, więc ja też miałam 2 metry, a zazwyczaj nie jest nam tyle to potrzebne. Więc sobie po prostu dopasowujemy do torebki, do wielkości. Nadmiar oczywiście ucinamy. Ja sobie tutaj właśnie przetnę ten nadmiar. Czyli mniej więcej gdzieś tutaj mogę sobie przeciąć. I tak samo tutaj zobaczcie, zakładam tutaj na pół i wszywam tutaj jak gdyby właśnie tutaj i tutaj. I mamy gotowy pasek, który po prostu można fajnie przesuwać. Ja sobie to zszyję. Ok, ostatecznie jest zszyte. Nie wiem, czy ja Wam tam dobrze pokazałam. Prawdopodobnie mogą się pomylić, ale oczywiście ten pasek przypinamy do tego dolnego tutaj. Przyszywamy w taki sposób. Górny oczywiście musi być luźny, żebyśmy mogli sobie tutaj przesuwać i regulować wielkość, długość właśnie paseczka. No i słuchajcie, gotowe. Mam nadzieję, że tutorial się przyda i że sobie skorzystacie nawet na tworzenie takiego paska. On się tutaj fajnie przesuwa. A jeśli macie gotowe, no to sprawa ułatwiona. Dobra, ja Wam serdecznie dziękuję. Ja oczywiście sobie już tutaj dopinam mój pasek. No i można już iść na spacer i schować tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Ok, no to co? Dziękuję serdecznie za uwagę. Przepraszam za wszystkie niedociągłości. Mam nadzieję, że saszetka Wam się spodoba. Do zobaczenia. Pa, pa.